Zamknij oczy swe. Słuchaj się w magii wszechświata dźwięk. Wyłącz zmysły też i zapomnij wszystko tak i płyn. Wyjdź z świata zgiełk. Wciśnij pauzę projekcji tej. Wszystko złudne jest. Prawda jesteś tylko ty. Słowo Rai szóste. Tematem dzisiejszego słowa jest miłość człowieka, a miłość Boga, jedność w Bogu. Dzisiejszy temat jest trudnym zagadnieniem, bowiem dotyczy obszaru, którego nie jesteśmy powszechnie i często doświadczać w naszym codziennym życiu. Zagadnienie miłości Boga jest jednak najważniejszym, jeżeli chcemy mówić o odczuwaniu Boga, świata i wszystkiego, co dotyczy naszych istnień. Z uwagi na wagę tematu oraz moje nie najlepsze dzisiaj samopoczucie, będę używał dziś przede wszystkim precyzyjnego języka manifestu. Dla wszystkich z nas pojęcie miłości jest czymś pięknym. Miłość jest uczuciem, bez którego nasze ludzkie życie staje się szare, jałowe, niepełne i niespełnione. Miłość daje nam wyjątkową energię i umożliwia czynienie rzeczy wyjątkowych. Miłość pomiędzy dwojgiem ludzi w swojej formie idealnej, czyli w pełni odwzajemnionej, jest szczególnym darem Stwórcy dla człowieka, jest darem niesamowitym i bezcennym. Pomimo jednak, że odbieramy miłość jako uczucie wyjątkowe i zawsze pożądane, nie jest ona jednak uczuciem idealnym. Miłość sama w sobie nie daje bowiem radości. Radość przychodzi dopiero wtedy, kiedy miłość jest odwzajemniona. Miłość połączona z cierpieniem staje się bardziej przekleństwem niż błogosławieństwem. Miłość w rozumieniu ludzkim nie jest więc najwyższym uczuciem oraz prawem i zasadą dzieła stworzenia, mającym spajać swoją mocą tak olbrzymi i różnorodny świat i wszechświat Boga. Mimo to wiele religii świata utożsamia Boga w taki czy inny sposób z miłością, twierdząc, że na przykład Bóg jest miłością, Bóg kocha ludzi, czy ich miłuje, jest miłosierny, litościwy. Religie te nie potrafią jednak tej miłości Boga ująć w sposób możliwie całościowy, możliwie pełny, co powoduje, że w każdym przypadku obraz stosunku Stwórcy do ludzi i całego dzieła stworzenia jest niejednoznaczny i pełen sprzeczności. Na przykład Bóg jest miłością i kocha ludzi, ale równocześnie surowo ich karze, czy akceptuje ludobójstwa coraz bardziej krwawych wojen człowieka. Religijne uzasadnianie istnienia miłości Boga odbywa się więc bardziej na zasadzie słyszymy, że gdzieś dzwoni, ale nie za bardzo wiemy gdzie. Spośród wszystkich religii świata w największym kłopocie, co nie jest tu nowością, jest chrześcijaństwo, w którym pojęcie miłości jest szczególnie obecne. Można nawet powiedzieć, że wręcz na pojęciu miłości i umiłowania zbudowana jest cała chrześcijańska religia wraz z tysiącami jej odłamów. Tymczasem chrześcijaństwo znacznie spłyca problem miłości Boga, budując całą swoją religię na błędnie przyjętych kilkadziesiąt lat po śmierci Jezusa założeniach co do miłości Boga. I nie chodzi tu o miłość Jezusa do ludzi, ale o miłość najwyższego Boga Ojca do ludzi i tym samym do Jezusa, który był oczywiście zwykłym człowiekiem, mówiąc o sobie jedynie, że jest Synem Bożym, a dopiero później został wyniesiony do miana Boga przez samych swoich wyznawców. Chrześcijaństwo nie rozumie głębi pojęcia miłości Boga, przyjmując go wyłącznie powierzchownie. I to właśnie sprawia, że przekazywany przez tę religię przez prawie 20 wieków obraz Boga i świata jest niepełny, okrojony i przez to nieprawdziwy, czyli fałszywy. Chrześcijaństwo najczęściej używa pojęć miłość w formie
umiłowanie człowieka przez Boga, umiłowanie Boga przez człowieka oraz umiłowanie człowieka przez człowieka. O ile jeszcze można by zrozumieć intencje twórców chrześcijaństwa, czyli głównie Pawła z Tarsu i jego uczniów, w tym ewangelistów, że chrześcijański Bóg Jezus umiłował wszystkich ludzi, oddając swoje życie za zbawienie ich od kary za grzechy, oraz zwrotnie, że należy również umiłować tego dobrego Boga, o tyle już idea umiłowania człowieka przez człowieka, szczególnie w skali makro, bez szerszego i pełniejszego zrozumienia pojęcia miłości Boga, jest czystą utopią. Umiłowanie bliźniego może istnieć co najwyżej jedynie w niewielkich społecznościach grupujących członków według jakiegoś klucza wynikającego z nienaturalnej w rozumieniu całości gatunku ideologii, czyli na przykład jakaś sekta religijna czy lokalna komuna społeczna. Każdy stara się wtedy być bardziej niż zwykle uprzejmy, przyjazny i pomocny dla drugiej osoby. Natomiast przecież już w każdym większym skupisku ludzi stanem naturalnym jest całkowita różnorodność. O ile jeszcze kiedyś, 2000 lat temu, osady ludzkie liczyły jedynie po kilkaset czy kilka tysięcy ludzi, a całe państwa kilkadziesiąt tysięcy istnień, o tyle dzisiaj nie bardzo wiadomo, jak takie umiłowanie bliźniego swego miałoby być realizowane w przypadku niemal 8-miliardowej populacji świata. A co za kilkaset lat, kiedy na świecie może być już i kilkaset miliardów ludzi? A jeżeli do tego dołączą za jakiś czas inne istoty wszechświata? Czy wszyscy mają się darzyć miłością i umiłowaniem jedynie dlatego, że ktoś tak kiedyś zapamiętał, że ktoś inny tak ponoć powiedział, a potem zapisano to w Biblii? Przecież jest to najczystszą utopią. Z manifestu Raj. Nie można na siłę próbować kochać całego świata i ciągle nastawiać drugi policzek, mimo że leją cię bez opamiętania. Bez rozumienia głębi pojęcia miłości Boga i tym samym przyczyny słów Jezusa, propozycja ciągłego nastawiania policzka staje się całkowitym niezrozumiałym gestem. Nie bądź naiwny. Różnorodny, stworzony przez Boga świat ludzki w skali makro nie tylko cię nie kocha, ale nawet cię nie potrzebuje. Bez świadomości dlaczego i jak ten świat należy kochać, twoja miłość będzie nieszczęśliwa, bowiem pozostanie nieodwzajemniona, a nie warto być męczennikiem w imię jedynie półprawd. Bóg stworzył cię jako człowieka żyjącego w fizycznym i materialnym świecie ludzkim, jako jednostkę, która ma współistnieć i współpracować z innymi w imię realizacji wspólnego życia, a nie w imię wspólnej miłości. Masz być sobą, takim czy taką, jakim stworzył cię Bóg. Taką, jakim czujesz, że jesteś w środku, a nie kimś innym na siłę. Jeżeli czujesz, że kochasz, kochaj. Jeżeli czujesz, że musisz nienawidzić, nienawidź. To są ludzkie uczucia, tak zostaliśmy przez Stwórcę stworzeni. Jesteś człowiekiem i zachowuj się jak człowiek, to sam Bóg tego chce. Gdyby nasz Stwórca chciał nas stworzyć innymi, to by to niewątpliwie uczynił. Najpierw musisz to zrozumieć, by kiedyś móc może dostąpić oświecenia. Nie ma innej drogi. To Stwórca stworzył wszystkie ludzkie uczucia, tak pozytywne, jak i negatywne, będące swoimi wzajemnymi przeciwieństwami. Bez istnienia przeciwieństw nie bylibyśmy w stanie uczuć w ogóle rozpoznawać. Na tym polega piękno całego świata Boga, że jest różnorodny. Wszystko, co istnieje w dziele stworzenia, jest odpowiednio umiejscowione, stanowiąc język wyrazu Boga Stwórcy. Czy chcemy więc walczyć z samym Bogiem? Z jednej strony Stwórca, planując swoje dzieło stworzenia, przydzielił ludziom więcej cech, które sami określamy jako społecznie pozytywne,
ponieważ zapewne uznał, że inaczej gatunek ludzki nie byłby w stanie w ogóle przetrwać. Z drugiej strony, wszystkie cechy, tak te pozytywne, jak i negatywne, pochodzą od Stwórcy. Wzajemnie się jednak i całkowicie uzupełniają, i całkowicie równoważą. I co najważniejsze, na wyższym poziomie postrzegania i odbioru rzeczywistości świata, cechy te przestają mieć wręcz jakiekolwiek znaczenie. Wszelkie znane człowiekowi pojęcia, w tym na przykład miłość, wierność, pracowitość, prawdomówność, czy życie, byt, materia, świat fizyczny, jak i ich przeciwieństwa. Nienawiść, zdrada, lenistwo, kłamstwo, śmierć, niebyt, antymateria, świat duchowy są częścią jednej wyższej natury, wspólnej dla całego świata i następnie całego dzieła stworzenia. Tą wspólną naturą świata jest jedność. Wszystko, co istnieje, łączy się w jedność i z jedności równocześnie wynika. Jedność z całym światem, z całym wszechświatem Boga i tym samym jedność w Bogu, w Jego woli, łącząca i spajająca wszystko. Nic nie istnieje w oderwaniu od reszty, a wszystko funkcjonuje według mechanizmów zaprogramowanych w dziele boskiego stworzenia, stanowiąc nierozerwalną, idealnie uzupełniającą się całość. Wszystko, co istnieje w świecie Boga, jest ze sobą połączone i nie może istnieć samodzielnie, bowiem nie ma niczego w ludzkim rozumieniu oprócz absolutu Stwórcy, co mogłoby istnieć samo bez tworzącego go uzupełnienia, będącego zarazem jego logicznym i energetycznym dopełnieniem. Radość nie mogłaby zupełnie zostać nawet przez człowieka zauważona, jeżeli by nie istniało przeciwne jej pojęcie smutku. Tak samo na przykład szczęście, cierpienie, miłość, nienawiść. Wszystko w dziele stworzenia idealnie się uzupełnia, a występujące różnice widziane na poszczególnych poziomach postrzegania to jedynie lokalne, zawsze pozostające ze sobą sumarycznie w równowadze stany wzbudzenia poszczególnych obszarów dzieła nadane naszemu światu według zamiaru i woli Stwórcy. Wszystkie jednak te pozornie różne elementy zawsze na nieco wyższym poziomie postrzegania tworzą doskonale uzupełniającą się i nierozdzielną całość, stanowiąc całkowitą ze sobą jedność. Każdy, nawet najmniejszy element dzieła stworzenia tworzy dopiero z wszystkimi różnymi od siebie innymi elementami w swoim obszarze całość. Z jednej strony więc to poszczególne autonomiczne cegiełki budują całość, tworząc sobą jedność, ale z drugiej strony całkowicie nie są one w stanie istnieć bez tworzącej jej przyczyny, jaką jest całość. Czyli sumarycznie całość dzieła boskiego stworzenia. Można choćby w zawężonym przybliżeniu próbować zrozumieć, na czym polega zjawisko jedności elementów wszechświata, czy też szerzej dzieła stworzenia, czyli jak to nazywa Rai, świata Boga. Na przykład różne od siebie kolory połączone ze sobą, od czerwonego poprzez pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy, tworzą kolor biały. Kolor biały jest więc formą jedności, którą tworzą wszystkie kolory, pozostając równocześnie jej nierozerwalną częścią, bowiem bez któregokolwiek koloru składowego kolor biały nie może istnieć. Czy inny przykład. Wodę tworzą atomy dwóch całkowicie różnych od siebie pierwiastków, wodoru i tlenu. Zarówno wodór, jak i tlen osobno mogą być niebezpieczne i wybuchowe. Natomiast na w pewnym sensie wyższym poziomie postrzegania tworzą one jednak wspólnie życiodajną cząsteczkę wody, pozostając ze sobą w jedności. Wody nie można już wówczas analizować jako tworzących je składników, czyli osobno tlenu i wodoru, nie można analizować w oderwaniu od siebie jako całości, czyli tej jedności, którą tworzą. Czy jeszcze jeden przykład. Rodzina to grupa osób,
rodzice, dzieci. Osoby te posiadają przeróżne cechy indywidualne. Mają różną płeć, różny wiek, wzrost, kolor włosów, różne charaktery. Ale ta podzielona pozornymi różnicami grupa jest odbierana jako jedność, jako podstawowa jednostka społeczna. Z kolei różne rodziny widziane z kolejnego poziomu tworzą społeczność, następnie społeczeństwo i cały naród, pozostają ze sobą jednak cały czas w odpowiedniej dla siebie i dla poziomu ich postrzegania w odpowiedniej formie jedności. Mimo że istotą wszechświata i naturalnym stanem jego wielowymiarowej harmonii jest jedność tworzących go elementów, to w naszym codziennym życiu, czyli na poziomie naszego fizycznego, ludzkiego odbioru rzeczywistości zmysłowej, nie jesteśmy w stanie tej jedności łatwo dostrzec. W przypadku ludzi możliwość rozpoczęcia odbierania harmonii jedności rozpoczyna się dopiero przy wprowadzeniu się w stan wyższej świadomości umysłu, którego jednak nie da się osiągnąć w sposób bardziej trwały w naszym codziennym życiu. Rzeczywistość naszego świata odbieramy poprzez zmysły łączące naszą świadomość ze światem zewnętrznym. Świadomość w ciągu całego życia fizycznego kształtuje się oraz funkcjonuje w oparciu o doświadczenia zmysłowe, na podstawie których generuje następnie pragnienia zaspokajane ponownie za pomocą zmysłów. Dzięki otwarciu się na energię wyższą lub stosując odpowiednie techniki medytacyjne, możemy uzyskać czasowe wyłączenie, czyli całkowite wyciszenie zmysłów. Przestajemy wówczas wartościować odbieraną rzeczywistość w sposób oparty na doświadczeniach świata zmysłów, pozbywając się jednocześnie wszelkich pragnień. Możemy wtedy zacząć odczuwać niesamowitą harmonię i jedność wszystkiego, całkowitą jedność ze światem, nie dającą się opisać żadnymi słowami. Z manifestu. Stan ten sprawia, że nagle znikają wszelkie potrzeby, do których byliśmy, czy jesteśmy przyzwyczajeni w świecie, przyzwyczajeni w fizycznym, ziemskim życiu. To, co do tej pory było dla nas ważne, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Zupełnie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znika potrzeba posiadania materialnego czy konkurowania o cokolwiek z innymi. Znikają również wszelkie uczucia negatywne, nienawiść, zawiść, zazdrość, znikają wszystkie problemy życia. Zaczynamy odczuwać jedność z całym światem, całkowitą i niepodlegającą żadnemu warunkowaniu spójność, wielowymiarowe zespolenie świata w każdym jego aspekcie. Całość przestrzeni, w której się zawieszamy, jest niczym łożysko matki, bezpieczne, przyjazne, dobre. To z tym odczuwanym uczuciem utożsamiana jest najbardziej miłość Boga. I to dopiero temu uczuciu, którego możemy doznać w momencie wejścia w wyższy stan świadomości umysłu, mamy tak naprawdę prawo nadawać nazwę miłości Boga. Ponieważ wszystko, cały otaczający nas świat zaczynamy odbierać wówczas jako jedną wielką, cudowną jedność. Nazywanie odczuwanego uczucia jedności określeniem miłość, rozumianego w kategoriach miłości ludzkiej, nie jest absolutnie w stanie oddać głębi tego uczucia. Zrozumieć pojęcie jedności świata Boga i to, na czym polega to uczucie miłości, może wyłącznie osoba, która choć raz doświadczyła takiego wyższego stanu świadomości, została choćby nim muśnięta. Zrozumieć w postaci poczuć choć raz, ale zapamiętać już na zawsze. Każdy, kto choć jeden raz poczuł to wyższe uczucie kosmicznej wspólnoty i jedności świata, staje się innym człowiekiem. Zdecydowanie człowiekiem lepszym, lepszym dla świata, dla innych i dla siebie. Bez miłości definiowanej na poziomie wyższym, jako jedności świata, czy wszechświata Boga, religią pozostaje jedynie utopijne w świecie ludzkim i tym samym płytkie pragnienie wzajemnego umiłowania się świata.
Religie, chcąc propagować wyjątkowe uczucie miłości Boga, nie powinny jedynie powtarzać za swoimi pismami świętymi, że najważniejsza jest miłość czy umiłowanie, ale powinny skutecznie wskazywać wiernym, jak w realnym życiu osiągać czy odczuwać ten stan powszechnej miłości, wynikającej z pierwotnej przyczyny, a i ostatecznego celu jedności wszystkiego. Dlaczego religie do tej pory nie potrafiły dostarczyć ludziom spójnego wytłumaczenia pojęci miłości wyższego rzędu, czyli miłości Boga? Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy nie jest jedynie to, że religie błądzą w swojej niewiedzy, ale przede wszystkim to, że doczesny interes większości religii zawsze niestety pozostawał i nadal pozostaje w sprzeczności z wyższymi prawami jedności świata Boga, o których religie te miałyby mówić. Wszystkie religie, czyli wszystkie religijne nadbudówki źródła, tak zwanego punktu zero, jak go nazywam w manifestie, były tworzone wyłącznie przez ludzi i przez ludzi były następnie wykorzystywane do narzucania innym swoich ludzkich, doczesnych praw. Dlatego też religie nie są w stanie bez znacznej doczesnej szkody dla samych siebie przekazać ludziom, o co tak naprawdę w pojęciu miłości Boga chodzi. Nie da się bowiem powiedzieć prawdy o miłości Boga, po pierwsze, bez całkowitego odcięcia się od umocowywania w bezpośredniej woli Boga ludzkich praw, które religie narzucają swoim wiernym, a po drugie, bez znacznego, o ile nawet nie całkowitego, odcięcia się od sfery materialnej świata fizycznego. Nie jest więc możliwe powiedzenie prawdy o miłości Boga w przypadku chrześcijaństwa, islamu czy judaizmu, które za podstawę swoich religii przyjęły istnienie tzw. grzechu człowieka wobec Boga, o czym mówiłem w poprzednim słowie 5. Dodatkowo nie jest również możliwe powiedzenie prawdy o miłości Boga, na przykład przez Kościół katolicki, który wybrał drogę hybrydową. Trochę wzniosłych teorii nauczania Jezusa, a reszta codziennej praktyki świata doczesnego. Jedyne religie, czy jak to woli filozofie, wyzwolone z pojęcia osobowego Boga, które narzuca ludziom swą wolę poprzez bezpośrednie nakazy, czyli przede wszystkim buddyzm, ale też również częściowo na przykład taoizm, te religie, te filozofie są w stanie zbliżyć się bardziej precyzyjnie do pojęcia miłości Boga. Ponownie manifest. Ludzka potrzeba przyjaźni, współpracy i współczucia dla innych nie wynika z naszej miłości do innych, ale wynika właśnie z jedności świata Boga i takiego, a nie innego zaprogramowania nas przez Stwórcę. To jedność świata powoduje, że wszystko, co robimy dla innych, robimy w szerszym znaczeniu tak naprawdę dla siebie. Dzieje się tak dzięki głębokiemu łączeniu się ze sobą wszystkiego. To sam Bóg, całkowicie bez naszego udziału, wyposażył nas w mechanizmy dzielenia się sobą z innymi i równoczesnego brania od innych, od całego świata. Tlen, którym oddychamy, bierzemy od roślin, jako im niepotrzebny. Roślinom zaś dajemy niepotrzebny nam, wręcz dla nas szkodliwy dwutlenek węgla. Pożywienie bierzemy z przetwarzania życia innych istot świata Boga na nasz pokarm, czy to roślin, czy zwierząt. Sami z kolei oddajemy nasze ciała tak za życia, jak i po śmierci innym organizmom, które przetwarzają je z kolei na swój pokarm. Ucząc się od rodziców i od innych wiedzy o świecie, oddajemy następnie tę wiedzę innym. Bierzemy od siebie nawzajem i oddajemy sobie nawzajem. Bierzemy od świata i jednocześnie oddajemy światu. Bierzemy od Boga i oddajemy Bogu.
To Stwórca poprzez jedność wszystkiego spaja świat, a nie miłość, umiłowanie w rozumieniu ludzkim, będąca jedynie drobną częścią i podzbiorem tej jedności. Miłość Boga do tego, co stworzył, wynika wyłącznie i aż z samego dzieła stworzenia i jest w nim całkowicie zawarta. Nie ma innej miłości jako osobnego, szczególnego uczucia łączącego Boga z ludźmi. Miłości Boga, o ile nawet tak chcielibyśmy nazywać ludzkim językiem Jego stosunek do swojego dzieła stworzenia, w żadnym przypadku nie możemy jednak traktować dosłownie, myśląc, że skoro Bóg nas stworzył, to musi nas kochać i dlatego sam poprowadzi nas w naszym rozumieniu do szczęścia i spełnienia oraz nie pozwoli, aby stała się nam jakaś krzywda. To tak nie działa. Bóg nie ma potrzeby i zamiaru troszczyć się w każdym przypadku, według ludzkich pojęć dobra i zła, o taki czy inny los, ani jednostki, ani całych narodów, ani również całego gatunku ludzkiego. Najlepszym dowodem na nieskuteczność takich oczekiwań są miliony tragedii ludzkich podczas każdej kolejnej wojny. Zabijanie, okrucieństwo, cierpienie. I gdzie jest w tym wszystkim miłość? Gdzie jest w tym miłość Boga do człowieka, czy choćby umiłowanie? Ile istnień ludzkich poprzez wieki ciągle pyta, nie uzyskując żadnej odpowiedzi. Gdzie jest Bóg? Dlaczego pozwala nam cierpieć? Dlaczego nas nie ratuje, skoro nas przecież kocha? I ostatni akapit dzisiaj z manifestu. Jeszcze raz. Nie ma miłości tego rodzaju. Nie ma miłości Boga Stwórcy do człowieka większej, niż wynika to z dzieła stworzenia i z jedności wszech rzeczy, powodując, że wszystko, co istnieje, istnieje cały czas w Bogu, w ciągłej dla dzieła stworzenia woli Stwórcy, zmieniając jedynie swoją formę istnienia. Miłość wynikająca z dzieła stworzenia, czyli de facto jedność świata i wszechświata Boga, jest stanem niewyobrażalnie głębszym i pełniejszym niż uczucie miłości rozumianej w kategoriach ludzkich. Wszystkich ludzi na świecie, całą ludzkość można śmiało podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią ci, którzy choć raz w życiu poczuli działanie energii wyższej Boga, doświadczając równocześnie uczucia jedności ze światem. Z kolei drugą grupę stanowi cała reszta populacji, która nie doświadczyła tego uczucia. Myślę, że osób, którym było dane doznać uczucia jedności ze światem, jest niewiele. Może jedna na kilka czy kilkanaście tysięcy. Z pewnością 2000 lat temu Żyd Jezus był w stanie łatwo otwierać się na energię wyższą Boga oraz doświadczał uczucia jedności ze światem. Stąd też pojawiło się jego nauczanie tak mocno nakierowane na potrzebę wspierania słabszych oraz wspominające o równości wszystkich w Królestwie Boga. Niestety jednak silne osadzenie Jezusa w religii judaizmu z bardzo wyraźnym obrazem surowego Boga, karzącego za byle odstępstwo od nakazanego prawa, nie pozwoliło mu całkowicie wyzwolić się z wąskiego, ograniczonego, judaistycznego postrzegania świata. Nie pozwoliło Jezusowi doświadczyć rozumienia czy odczuwania świata całościowo. Stąd też Jezus tym, którzy będą stosować się do Jego nauk, obiecywał zgodnie z tradycją wcześniejszych proroków żydowskich życie po śmierci, w raju, u boku Boga. A całej reszcie ludzkości, która nie będzie się stosowała do Jego nauk, obiecywał wieczne męki w ogniach piekielnych. Czy na tym ma polegać jedność świata? Pamiętajmy również, że i Mahomet 600 lat później poszedł tą drogą płytkiego rozumienia świata i płytkiego rozumienia nadanych światu praw. Wracając z kolei do Jezusa, bardzo możliwe jest również, że z powodu niespisywania słów Jezusa za Jego życie, a dopiero 30 do 80 lat po Jego śmierci, faktyczne nauczanie Jezusa zostało wypaczone
uproszczone i dostosowane do możliwości rozumienia przez prostych ludzi, osadzonych w trudach realnego, codziennego życia. No cóż, czy faktycznie tak było? Nie dowiemy się już tego nigdy. W każdym razie nie w naszym ziemskim istnieniu. Pozdrawiam wszystkich. Bracie Jezusie, Ciebie również. Pozwólmy jednak światu być takim, jakim chce być. Skoro wszystko istnieje w woli Boga, będącej najwyższym poziomem jedności dzieła stworzenia, to jakie ma znaczenie taka czy inna lokalna i chwilowa konfiguracja naszego świata? Moja jednak skromna rada na przyszłość. Zawsze spisujmy swoje nauczanie, tak by nie zostało ono później sprofanowane przez głupców. Oto słowo raj. Teraz i zawsze. Jak zwykle zapraszam Was do lektury manifestu, gdzie znajdziecie więcej na poruszany dzisiaj temat, jak i więcej na każdy ważny temat związany z naszym istnieniem.